sobie powolutku będę jechał, żeby się nie wjechać. Muszę się przebić na moje prawo do leja i w leju już będzie wszystko w porządku. Straszna skorupa, ale dobra, damy radę. Jest prawie wypiony. Znajdujemy się w O, teraz Jotunheim. jest dobrze. Nie każdy będzie miał lekko. Myślę, że Dawid da radę i Abdul też. Musimy sami ciągnąć te sanki. Niestety niektórzy nie dają rady. Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę? Próbujemy się do wyjścia. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Tak, zawsze coś wymyśli. Czuję ciepły Fala nas powiew jest i będzie lata. dobrze. Cieszy Bierzemy słońce i profesjonalne barcia narty tak. Black Rose'a oczywiście. Nie biorę szeroko. O Jezus, ale są piękne. One są piękne, bo mi się podobają kolory. Ja biorę harszle na tą trasę, raków nie biorę. Pokój to nosić. Słodka chwila splata dłonie, tuląc mocno szeptam do niej. No to witamy w kolejnym odcinku. Jesteśmy dzisiaj z Abdulem i ze mną, z Dawidem. Zaparkowaliśmy sobie tam przy drodze. O. Słuchajcie, możecie zaparkować trochę wcześniej, trochę później, trochę dalej. Gdzie tam będzie miejsce, to parkujecie. I ruszamy sobie na Lofted. Z tej strony on wygląda w ten sposób. W poprzednim filmie widzieliście go z tamtej drogi do Lejwaspu. Wspominaliśmy o nim. Więc dzisiaj początek szlaku, no na razie bez śniegu, ale już za chwileczkę, nie wiem, 200 metrów może i będziemy zakładać na tę fokę. Także góra Lofted, z tego co ja wiem, to łatwy, długi szlak, no nie? Podejście nie ma jakichś specjalnie trudnych elementów, co nie znaczy, że można być całkowitym nowicjuszem, żeby się tu wybrać. O Jezusicku. Powtórz, bo cię nie słyszałem. Że przewyższenia jest około 1200. Piękny zjazd, szerokie słodkie. Ogólnie uciec to. Dobra, czyli skoro mamy przewyższenia 1200 metrów, szacowany standardowy czas 300 metrów na godzinę. Chyba ty. Dlatego to mówię o standardzie, nie mówimy tutaj o wyjadaczach. Dzisiaj celem jest droga. Celem jest droga. Ale jeżeli ja się zmieszczę w standardzie, który to mówi 4 godziny, no to będę zadowolony. Jak się uda zejść poniżej, no to jeszcze lepiej. No, jest pięknie. Śniegu coraz mniej, ale jeszcze można.
Także Hawaje. wesoło. To jest Hawaje. Dwa badania. I zobaczymy co dalej. Ty, chmura jednak, ale jest dziwna ta chmura. Zenek, dasz mi suba? Pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Zobaczymy, śnieżek taki na dole, lekki slash. U góry podejrzewam będzie twardo zwiane. Także co? Lawinówka niepotrzebna, poduszka niepotrzebna, no ale że się nie wzięło drugiego plecaka, bo się nie chciało, to teraz trzeba dźwigać dodatkowe kilogramy. No ale będziemy tak bezpieczni, że hej, a dodatkowo trening zaliczony, bo oczywiście jakiś stary człowiek taki głupi, no i namówili na egzamin na karate, który będzie za miesiąc. Czeka mnie 10 walk po 2 minuty. No, jak wytrzymam 2, to będę szczęśliwy. Byłem w środę na treningu, czyli 2 dni temu. Mam wszędzie zakwasy. Po moich leniuchowych 2 miesiącach to będzie masakra, żeby teraz w 1 miesiąc wrócić do formy. No ale zobaczymy, trzeba sobie dawać challenge, wyzwania, żeby się rozwijać i iść do przodu. Prawda? O, zaraz nas czeka kolejna przepinka, bo nie ma śniegu, więc trzeba zdjąć narty, przejść kawałek bez. Tam poniżej mieliśmy jedną. Tutaj ją widać. O, teraz będzie druga. Nie wiadomo ile jeszcze takich, ale są krótkie, więc spoko. A taka krótka, ja to chyba przejdę. Jest tam dalej śnieg, czy nie ma? Nie ma, dobra, odpinam się. Trzeba szanować sprzęt. Jak mrówków. Nie zdążę przełączyć na 60 klatek, ale 30 też zadziała. No, popularny szlak. Tak. Piękne, norweskie, dobrze zbudowane kobiety wchodzą na skitury. Staniczek, spodenki, skóra lekko czerwona, jak przy morsowaniu, ale idzie jak czołg. Kurde, nie wiem czy jestem pod wrażeniem, czy jestem przestraszony. Dobra, chyba nie wiem czy wypada to publikować. Może jakaś taka zakazana cutscenka będzie. Zobaczymy. W każdym razie update mały. Słońce nam delikatnie zaszło za chmurkę, więc ubrałem bluzę. Co do czasu mieliśmy przed chwilą małą przerwę na kamieniu. Mniej więcej jesteśmy w normie, czyli 300 metrów na godzinę średnio. Nie wiem, przerwa była trochę długa, więc może ten czas troszeczkę się pogorszył. Ale idzie się całkiem dobrze. Śnieg trochę mokry, no delikatnie hamuje to fokę. Ale nie chce nam się jej woskować, bo nie ma tragedii. Pierwsza część nie jest zbyt taka ciekawa jak dla mnie pod kątem zjazdu. Podejście też takim długim trawersem. Mam tutaj przerwę na piwko i orzeszka. Piwko oczywiście zero, A jak? bo nie jeździmy pod wpływem. Ani samochodem. Ani samochodem w żadnym stopniu. Natomiast chciałem powiedzieć, mimo że nie jest to jakaś turbo trudna tura, tak jak zaznaczyliśmy na początku, to jednak zdarzają się osobniki, które mają problemy i schodzą. Schodzą, tam widać kolega dobry jest, wiezie narty drugiemu. Nie wiem czy to jest chłop czy kobitka. No nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, że trzeba szlifować umiejętności, bo skitury jednak wymagają troszeczkę chociaż techniki, no nawet te łatwe. Nigdy nie przewidzimy dokładnie jaki będzie śnieg i może zaskoczyć. Znaczy, tacy co mają doświadczenie jak my tutaj, to mniej więcej wiemy czego się spodziewać, no ale też na 100% nie przewidzimy tego dokładnie, co, gdzie i jak. No, więc przed chwilą też mijaliśmy, tam poniżej była taka stromsza ścianka,
co pokazywałem wcześniej, jak chłopaki zjeżdżała taka duża grupa ludzi, no to była taka babeczka właśnie z Lillehammer i miała spore problemy, żeby tam zjechać. No, więc tutaj nie zazdroszczę pani, ale widać, że nie zapada się tak tragicznie. Także nawet ma fajnie. Mogła skończyć o wiele gorzej. No, będzie się zapadać więcej na niższej wysokości, bo tam było bardziej miękko. No ale tam może już zapnie nartę, może się odważy. No, nie nasz problem. Aha, my ruszamy, tak? Ruszamy. Dobra. To copka na łeb i lecimy. Nie było, że wszystko pięknie, ładnie. Czasami jest ciężko. Czasami foczka się lubi obsunąć. Tak. Pod nią się wsypuje śnieg, to moknie. Nie chce się kleić. A daj spokój, same problemy, Dawid. No, także To ja po prostu to ostatni raz to jest bez sensu. nie jest zawsze tak pięknie, jak to na zdjęciach pokazujemy. Tak. Mnie jest ciężko. Aha, to dopiero będzie jutro, jak będzie ciężko. Że, I rozczytam. no. Abdul się właśnie dogrzał. Tak. Ja się przegrzałem. Także będzie dobrze się szło. Trochę wiaterek większy się ruszył, więc chłodzenie będzie dobre. Można iść. O, tu jeszcze zapinka. O, by się nie zestresował w tym. Nie idzie. Nie idzie. No to czasem też tak jest, że nie idzie. O, śnieg. O, weszło. Blokadka, bo niektórzy nie wiedzą, że jak się nie zablokuje, to się bucik wypina i można polecieć ze stromszej ścianki w dół. I fikołka zrobić. Fikołka, salto, różne triki. Pięknie, no. Tutaj Abdul właśnie opowiedział, no to szkoda, że nie nagrałem tej opowieści, bo fajnie wyszła. Jak tam szedł w totalnym whiteoutie I sam i kierował się tylko zegarkiem, nie? zegarkiem i kamyczkami. Nie będziemy reklamować, bo nam za to nie płacą, jaki zegarek. No, także było ciężko, ale dałem radę. To wysokie tam mówi, że to jest Galopigen? To nie, Nie, za tym będzie. za nim. No właśnie. Albo to może jest to. To jest takie kurde nieźle pokręcone. Tam to jest gaz. Idziemy blisko na Wisłu. Opa. O! Robi się groźnie. Sprawdź mi ten czerep. To nie może jeść. Tam go widać. Za głodny jestem.
Ani nie ma ryb, ani przelewu. Wow. Chciałem wam pokazać, dojście na szczyt zostało kilka końcowych metrów, a więc przełączamy kamerę i jazda. Co tam widać ze szczytu? Na wprost mamy oczywiście co? No miśka, wiadomo, że jest misiu. I teraz ciekawa rzecz, na lewą stronę pięknie widać pasmo Jotunheimen, a ma prawą stronę wszystko ładnie w niebiańskich chmurach osiadło, więc też piękna perspektywa, a z tyłu pół na pół. Piękne. Dla widoków warto wyjść, dla zjazdów no niekoniecznie. Schudłem na podejściu, bo ale paski, a dobra, to może paski mi się podluzowały. No to dawaj, to ci podpowiem, tu już jest fajnie. Dobra, pierwsza rzecz, ręce do przodu. Tak jest. I jadąc, patrz cały czas na te kamienie. Nie spuszczaj z nich oka. Cały czas na ten hakę. I naciskasz na lewo, już na lewo. Góra i na prawo. Teraz skręcasz na wewnętrznej, ale powinieneś na zewnętrznej, zwłaszcza jak jest tak twardo, nie? I zobacz, tutaj jeszcze jadę na dolnej, chcę skręcać. Nacisk. Tam sobie mogę nawet podnieść, nie? Spróbuj.
lekcja poszła do tyłu. Co? Jest różnica? No, przede wszystkim masz o wiele za długie kije do zjazdu. Co najmniej 10 cm w dół, przeszkadzają ci. Dobra, lecimy. Nie? Tu mogę nawet dotknąć. Dobra, ja lecę teraz tu na lewo. Ja na tą stromą chcę, nie? O. Polecimy. Tak, spróbuję. Ostro naprawdę. To ma być jakaś hopka. Znajdź hopkę. No już dostajesz wskazówki warte 5000 koron. A ty kiełbasę? No. Które wygląda... Normalnie jedną rzecz z tych robię na jednej lekcji, żeby ludzie to dobrze opanowali, nie? Żeby im się nie myliło i tak dalej. No ale ty masz dużo praktyki, to w ciebie można ładować, nie? Konkretnie, następna kiełbasa w lesie ile jest warta? No. No właśnie. Lecisz mi dwóch. Kurde, Tu jest bardziej stromo. z prawej? Okej. Oho! Jest też lepszy śnieg! Lepszy śnieg jest też tutaj z tej strony. Nie widzę żadnych drobków. Nic. Po prostu lecimy. Pięknie! Uha! Juhu! No, Ładnie, ładnie, widać. dobra lekcja była, nie? Lecimy. Przez wodę. O nie, za wolno. Kurwa, za wolno. Dawaj tu, na tą. Na tą dawaj. No, za mało jeszcze, no. Nie, jak coś tu się wróci. Dobra. To jedziesz tu? No a ja. A, kurwa. Woo!
Ale czy ja tu zjadę? Jak to jest? Dobra, wracam. Długo tam mam? Strawersuję. Dobra, rozpędzę się tutaj, tu jakoś strawersuję pod tymi kamieniami. Szkoda, bo... Znaczy fajnie by się tu zjeżdżało, bo ścianka jest fajna, ale problem jest innej natury. Problem jest takiej natury, że potem muszę długo drałować do samochodu. No, fest długo. 2 jeziora. Znaczy no, nie aż tak, ale... Czekaj, jakbym tam... Cyk, cyk, cyk. Okej. Nie, wracam. Dobra, nie przyjść to. Zepsułem. Tutaj skorupeńka łapie, ale jest jeszcze bardzo fajnie. I gaz. Wolne z góry. No, przepiękna ścianeczka. I gaz. Juhu. Trochę hamuję. O, tutaj jest dobre nachylenie. Ale ja muszę się przebić. Jeszcze. Nie widzę. Myśmy podchodzili jakoś. Samochód jest tam. Tu. Okej, to był nasz przejazd. Wow! On już przyhamował. O, on już tam przepiął się. Dobra, źle przejechałem. Cholera. No nic, muszę wypiąć. I teraz już takie będzie wypinanie. Ja to nie nagrywam. W każdym razie, no, tak jak myślałem, zjazd to była totalna porażka. Trochę się pobawiłem, trochę się poruszałem, ale... Dzień dobry. Spanie w namiocie. Wyglądam jak... No w sumie chyba nie najgorzej. Włosy trzeba jak zawsze poprawić. Większość czasu było mi w sumie ciepło, bardzo nawet. Spałem w 2 śpiworach, bo mam takie na -1 i -5 bodajże. No. Trochę czuję taką wilgoć. No, ubrany jak ta lala, nie? Wełna, koszulka, bluza i kurtka. Ogólnie spoko, ale trochę krzywo ustawiłem matę i tak mi się zjeżdżało, nie mogłem się ulokować, no. No i to tak ciężko było się poustawiać jakoś, no. Parę razy się przebudziłem w nocy, ale ogólnie, no coś tam niby pospałem. Dobra, teraz uwaga, bo zielony termos, zielony namiot i zielona herbatka. Coś ten zielony kolor mnie prześladuje ostatnimi czasy. Odpadła mu ta jakaś czaszka, nie? Odpadła mu. No, trzeba będzie iść umyć zęby, bo normalnie już herbatka jak ta lela. Co to dzisiaj mamy? Sobota, godzina 9:24 i lecimy dalej. Lecimy od strony Dzisiaj nie będzie żartu. Sogdal-Wiejen, tak. Lecimy do Krosbu. Zobaczymy, co to będzie. No, a dzisiaj startujemy Krosbu Hyta.
Parking taki przeładowany. My tutaj już na drodze stanęliśmy. Spoko, nie ma problemu. Dzisiaj ekipa się podwoiła. Tamten oczywiście wrzuca relacje chyba już. Idziemy chyba na tamtego babola. Tak mi się wydaje, że tam idziemy. Od lewej, no faktycznie stromo tam. Będziemy go atakować. Stures Mutstabstinden bodajże, czy jakoś tak. Pogoda piękna. Także ruszamy. Trochę obtarcia na piętach bolą, ale myślę, że damy radę. Ciekawe, podsmarowałem fokę woskiem. Wydaje mi się, że idzie gorzej niż wczoraj, jak była niesmarowana. No ale zobaczymy, jak będzie dalej. Jak się śnieg roztopi troszkę, bo na mokry to jest smar. Na razie jeszcze jest zmarznięte suche. Do polowej to Fanaraki, ale jakbyśmy byli z weekendowym tam pod namiotami na szczycie, to dużo ludzi, takich freeriderów, szło na tą pierwszą górę po prawej, bo tam mieli lepszy zjazd. Bo tam na Fanaraki idzie się z lewej strony i tam później jest płasko długo. Także dla tych, co lubią jeździć takie ostre, to ta góra po prawej. Fajnie to wygląda. No, bo Ja bym tam chętnie poszedł. Zjeżdżało. Po prawej tam, bo tam jest taki ostry zjazd. Bo myśmy tylko szli na Fanaraki, bo na Fanaraki było bardziej tak skiturowo, żeby iść po prostu. A ta góra, co mówisz po prawej, Tak. to ona jest krótka, tak? No tu wchodzisz tam, to co tu widać, to wchodzisz, nie? Aha, no to możemy zrobić Fanaraki na... Strasznie obchodzimy tą górę dookoła. Ja chyba wolałbym potem ją zjeżdżać, bo pójdziemy tędy. Tu góra i tam na szczyt. I potem ja bym chciał zjechać na tamtą stronę, bo są ładne połacie zjazdowe. Natomiast problem jest tam, bo bardzo stromo, wręcz prawie pion. Nie wiem, czy się dostanę w ogóle na to przełamanie. I tam jakby ten żleb wyglądał, że dałoby radę nim zjechać. Prawdopodobnie. No ale... No i później tu bym miał fajny kawałeczek zjazdu na fajnej ściance, bo Grecja tu jest niezła. Patrzcie na moją rękę, będzie to widać? Co tu się dzieje? Jaja. A krem został w aucie. Ale idziemy. Dobra, muszę przygazować, bo chłopaki mi odeszli. No, tutaj sobie idziemy, ale za chwilę kolejny garbi, znowu w dół, a potem w górę. Mocna końcówka. Tam trzeba będzie wypiąć narty, przypiąć do plecaka, założyć raki i się przebić przez ten wydmowy beton. Zjazd to będzie jakaś totalna chora przykrość. Dlatego będę się próbował przebić na drugą stronę. O, to teraz będzie pompa. Taka pompa, czyli lecimy znowu. Trening interwałowy pod walki z karate. Fajnie by było ustawić po 2 minuty to podejście. Co 2 minuty robić 15 sekund przerwy. Ale to myślę, że będzie za ciężko. Z tego co widzę, jak ludzie podchodzą, to oni wszyscy stoją na tej ścianie. Stoją. Tutaj na tej strumiźnie, jak robiłem zakos, to trochę za mocno chciałem wciąć krawędź w ten lodzik. No i tak mocno uderzyłem nartą w śnieg, że wypięła mi się. No, na szczęście nie pojechała na dół, zdążyłem ją kijkiem złapać, ale nie fajna sytuacja. W związku z tym, zamiast się męczyć z zapinaniem, postanowiłem, że ściągam narty i idę w budkach. Śnieg jest troszeczkę już zmiękczony, więc tak jest, 2 cm języków mi się wbija. No, podchodzę w butach
na wprost w górę, bo po prostu nie chcę ryzykować, że się poślizgnę. No dobra, zasuwałem jak trzeba, bo lubię sobie na takich podejściach robić interwały, czyli nie mam stopera, żeby liczyć minuty, ale mogę sobie liczyć 15 kroków, 100 kroków podejściowych, a potem 15 wdechów na uspokojenie tętna. I takie mi wychodzą fajne interwały z tego. Co ciekawe, bardzo szybko się poruszam w górę też wtedy. Prawie, no jakby mi się narta nie wypięła, to może bym dogonił Abdula, który jest w szczytowej formie. Natomiast wyprzedziłem chyba wszystkich Norwegów, on zresztą też. No, a póki co, no to narty na ramię. No często mi się to zdarza, ale jakie mam widoki piękne. No i zasuwam dalej, nie? A ja mam narty ciężkie, kije, ale powolutku sobie wyjdę. A, robi się coraz stroniej. Opa. Pić się chce. Skończyła mi się woda, a jeszcze z 200 metrów przewyższenia. Może 150. Będzie ciężko w takiej suszarce przejść. Jeszcze ten plecak z poduszką wziąłem. Plus 2 kg niepotrzebnie. A to mógł być co najmniej litr wody. I minus 1 kg. Bardzo duży błąd. Następnym razem na taki tur biorę starego ortowoksika w pięknym niebieskim kolorze. I będę szedł jak dzik. Więcej miejsca na drona. Więcej miejsca na piciu. A może i kanapeczka jakaś wjedzie. Odpoczynek mały. Powiem wam, jest deszczo stromo. Wiem, że telefon nie oddaje, ale możecie sobie wyobrazić, jak jest. Jak jest? O, jest siła. No tutaj to już raki wypadałoby mieć, bo w bucikach no to by było bardzo ciężko podejść. Widoczki wspaniałe. Na dole wiele ludzi, jak widzicie, zostawia narty. Podchodzą bez, potem sobie schodzą tutaj też w rakach. Bo no ciężko stąd zjechać, jest naprawdę ciężko. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Co tutaj się dzieje. Więc tam jest, tutaj akurat nie widać, ale za tym babolem tutaj, no to jest taka połać, że może coś tam pójdzie pojechać. Jeżeli mój plan się nie powiedzie ze zjazdem z tamtej strony, to zjadę właśnie tutaj. Trzeba było może rękawiczki założyć. A dobra. Troszkę zimno. Coś tam się sypie. Przymroziłem trochę łapę. To wiesz co?
Ja idę tam do ciebie od razu. O kurwa, zaczepiłem się o buta. Trochę zmrożę łapy, ale nic im nie będzie. Czekaj jeszcze, bo tu muszę być blisko, żeby to fajnie wyszło. A ja tu się męczę, nie? Dobra. Dalej to lepiej, to jeszcze widzę, to zawsze nie dolecę. Jak idziesz teraz dalej, w linii prostej, tak go dolecę, to jak jest do mnie takie ciało 80 km z odległości, to widzę zrobić. No nie. A jak będziesz widzę, to może nie odpuść. Dobra, to co? Czekaj, Uważaj tylko na paluchy, bo jak pierdolę tego to... daj mi sekundę, bo mi zmroziło łapy. Puszczamy, no. Odwaga? Odwaga? Energia? Chłopie, no ja jestem koziorożcem, to ja wiesz. Nawet jak tu spadnę, to co? No to spadnę. No nie, bo spadnik na ten... Na ten. Na człowieka. No to co? Nie wszyscy dali radę, nie? Ruszamy. No ale... To... A nie mów aby, jeszcze dzień jest długi, jeszcze mogą wyjść. A ktoś już wyrobił schodki. O! Ktoś już tu wchodził, nie? A, on se mądry rękawiczki założył. A ja trenuję do karate. Ja muszę mieć gołą łapę. Potem jak liścia komuś sprzedam. Zwolnij trochę, bo mnie odstawiłeś strasznie. Zawsze chciałem tak sobie podejść z czekanem. Podchodziłem takie stromizny, ale z kijkami. Tylko że miałem troszkę śniegu, wiesz? Koniec. To możesz mi teraz filmik zrobić fajny? Bartek, czekaj, stanę tam bardziej. No tu gdzie stoję, to już jest koniec. A tak się chcesz ustawić? No tam chuja. Dobra, dobra, nie przesadzaj, żebyś nie poleciał. Gdzie kurwa polecę? Stamtąd by wyszło najlepiej z Sysikos, tutaj nie będzie widać. Nie, dobrze tu jest. Że tu masz hopie. O, poszedł jak kozica teraz. O, powiem wam, to było ambitne tutaj, naprawdę, to było ciekawe podejście. Kto tam jeszcze walczy? Jeszcze mamy jednego z ekipy? To Bartek idzie? To Bartek jeszcze idzie, dawaj Bartek. Jeszcze trochę daleko, no. Następny twardziel bez rękawiczek. Zobaczył się na tym, co ja. Jest ciężko, nie? Jak noga?
Prawie że mamy. Ja, mye bedre der. Er det bedre der? Ja. Og gå ned? Ja. Her er ganske bratt. Der er det litt mindre. Men det er bedre der. Ja. Å gå ned. 100%. 100%. Det var sikkert bedre å gå opp her, så jeg tror det blir også bedre å gå ned. Det er, men hva skal dere ha? Kanskje dere liker adrenalin, så, så da blir det der bedre. Når jeg har fått mye adrenalin, så skjer det. Ja, her det blir ok. A gdzie Abdul? A to jest jego plecak? Nie. A czemu on tak zostawił go to? Jest absolutnie ciężko. Nogi obolałe. Ktoś ładnie jedzie. Nagrajmy go. Tak, żeby nie widział. Zobaczymy. Technika całkiem dobra. Ale i on się zmęczył. O, ciężki warunek. Dobra, idę dalej, będę trochę dyszał dalej jak świnia. Nie wiem już sam, czy brakuje mi oddechu, czy już po prostu mięśnie są tak zużyte, zmęczone wczoraj i dzisiaj, że mają dosyć, ale jeszcze mam troszeczkę. A póki co coś ładniejszego niż moja gęba i widoczki. Bartek. Dobra, lecimy w górę. Jesteśmy na szczycie. To jest baja. Widok jest przepiękny. Mamy nawet tam, stamtąd zjeżdżałem, nie wiem czy pamiętacie tą linię. Perfekt. Jest jakaś pani, väldigt fint. Tutaj Maybe you podchodzą want photo chłopaki. together. I can make. I can take it, it's okay. Is okay? Yeah, I have very good price for you. Only 2 euro. Just, Okay, 1 euro. just for you my friend. Only today. Special offer. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. Stay with us. The days are cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. Your dreams all fail, and the ones we hail are the worst of all. The bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the
beast inside. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Come on, Las Vegas! Curtains call us the last of all. The lights fade out, all the sinners crawl. They dug your grave in the masquerade, calling out of the mess you've made. I don't wanna let you down, but I am hellbound. Though this is all for you, I don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. Come on! When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. They say it's what you make. I say it's up to fate. It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. I wanna save that light. I can't escape this now. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. Come on! It's where my demons hide. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Aż się prosiło tam jechać w dół. Hej, co poki na mnie. Czekaj. Oha! Jicha! No i zjechaliśmy. Stąd widać, jaka ta gra jest efektywna. Kawał klifu, nie? A tam nie było widać tego. Linia z poprzedniego razu na wprost. Na lewo od Soksy. Nie wiem, czy poznajecie. Dam linka na filmiku. Pewnie można obejrzeć, a co? Jedna z kilku. Natomiast, no, tak jak mówiłem wcześniej,
Nie zjeżdżaliśmy tam na dół. Na drugą stronę mi się nie udało przebić, było za mało śniegu. Więc idziemy w stronę Vesplantinden. No i tam taki łagodny zjeździk sobie zjedziemy, już taki fajny na zakończenie. W pełnym słońcu oczywiście jesteśmy okrutnie. Nie wszystko mnie piecze. Jutro będę kwiczał jak jeszcze gorzej niż dzisiaj przy tym podejściu. No, co do zjazdu, to tam powiem, że fajny był nawet ten stromy kawałek. A przede wszystkim miło usłyszeć po raz kolejny od Norwegów, że bardzo im to zaimponowało, ten zjazd. Więc no fajnie takie dowartościowanie, nie? Dla instruktora, że coś robię dobrze, nie? No a tymczasem idziemy, Abdul nas wyciąga pod wielką górę. Zdycham, jestem wysuszony, brakło mi wody już dawno. Po prostu mam dość, idę siłą woli, boli mnie wszystko. Pięty już nie wiem co tam się dzieje w piętach, ale jest mega ciężko i mega boli. No i jeszcze na koniec się okazuje, że tam na dole czekał Zbysiu i nie mogliśmy od góry tworzyć piwka bezalkoholowego, gdzie byłem taki spragniony, bo on też był spragniony i my chcieliśmy zwieść to piwko na dół i napić się wszyscy razem. A teraz tutaj Abdul mówi, że przecież Zibi cały czas miał wodę, tylko on po prostu chciał się po prostu piwka napić, więc tak, no umierałem z pragnienia, znowu umieram z pragnienia, więc to odczucie wróciło. I teraz jak się o tym dowiedziałem, to zostało to spotęgowane, ojeju, nie wiem dokąd, nie. Tymczasem dobra, prawie szczyt, więc zaraz przebrać się i ten taki łagodny końcowy zjazd zrobić i zobaczymy jak to będzie. Dzień trzeci, witamy. Siema. Idziemy dalej w głąb Sognefjellveien, 1400 metrów nad poziomem morza. O, tu już coś poparkowane przy aucie, kremik. Jedna z tamtych pagórków będzie atakowane dziś. Może dwa, zobaczymy czy damy radę. O, był znak, że 400 metrów WC. To już jest ta Sognefjellhetta? Tak. Okej. To jest kamera, nie? Tu jest ta kamera, okej, dobra. Jakaś bramka za 150 metrów. Tu w to. A tutaj, okej. To w sumie duża ta chyta. Tak, to jest chyba O, trochę cienia. Dzisiaj ten cień jest potrzebny, bo tacy spaleni po wczoraj. O rany, mnie to normalnie, aż mi szyja boli z tego wszystkiego. Ładnie jest bardzo ładnie. Pozdrawiamy z przydrożnego parkingu. Martwiliśmy się trochę, że będzie nieodśnieżony, ale na szczęście jest. Więc fajnie. Taka zatoczka zrobiona. A przy drodze troszkę śniegu jest. Piękny widok, lampa. No i tak ile? Ze 4 metry ściana tutaj w tym najwyższym miejscu śniegowa przy drodze. No, także jeszcze raz dzień dobry. Spalony jak nie wiem, nie widać, nie? Czas na śniadanko jakieś. Dobra, mamy kolejny dzień, mamy kolejną turę. Jestem na razie zadowolony, bo co, pokremowałem się na słońce, to raz. 2, wziąłem dodatkową butelkę wody. 3, podładowałem radio, które wczoraj było rozładowane i nie powiem, troszeczkę mnie to drażniło. A 4, pogoda piękna. Znowu. I piękna ściana. Akurat nie idziemy na tą, idziemy dookoła. To jest bodajże Steindalsnossi. A w dzisiejszej turze ciekawe jest to, że przechodzimy przez zaporę. Chyba, nie jestem pewny. A nie, ślad jest obok. Pójdziemy obok zapory. A szkoda, bo fajnie by było przejść przez. A ja może sobie przejdę przez. Chłopaki poszli dołem.
A ja poszedłem sobie górą. Ciebie. Nie powiedziałem tak by the way, jak się górka nazywa dzisiejsza. Jest to Fanaraki. Jednak obok, którą nazwę zobaczycie w napisach, bo nie wiem, nie sprawdzałem. A że ich gonię, to nie ma jak mapy zobaczyć. Totalny nowicjusz. Idziemy na chilla. Czekam jeszcze na chłopaków. Wyszedłem sobie trochę wyżej. To jest za mną. Więc całkiem ładnie. Ale przede mną Face of the Day. Jeszcze cały mi się nie ukazał. Ale jest tu, widzę stąd kilka bardzo fajnych, potencjalnych linii. Nie wiem, czy na wszystkie będę w stanie się dostać i nie wiem, które wybiorę. Chciałem wybrać to z tym takim zacienieniem, tam pod skałą przejechać, bo jest takie interesujące. Albo to tutaj z najazdem tej środkowej grani i na lewo. Bardzo ładne, bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że na tym się to skończy. Tą na pewno zrobię. A potem być może tą na prawo. Stąd taki banan łukowy. Nie wiem, jeszcze zobaczę z boku, jak strome to jest. Z tej perspektywy wygląda to na pion, ale wiadomo, jesteśmy od przodu. No, piękna linia, piękne góry. Taka mini alpejska tutaj ścianka Jotunheimen. Także zobaczymy. Zaraz podejdę, to obejrzę jeszcze lepiej. Jestem bliżej. Odkryły mi się te linie w całości. I zdecydowałem już, że chcę zrobić te środkowe. Lewa i prawa. Na pewno lewą, no chciałbym też prawą, zobaczymy jak będzie z siłami. Ale piękne dwie środkowe linie. Myślę, że będą ok. Zdecydowaliśmy, że będziemy obchodzić dookoła, żeby podejść. I tutaj już widać działanie słońca, jak się obrywa i jak ciągnie to za sobą śnieg. Nieźle. Teren zagrożony tym, że coś się posypie. Przechodzimy w odstępach pojedynczo. A nagroda przepiękna panorama. Ostatnia ścianka. Chłopaki fajnie kolorowo wyglądają. Idę już tą granią szczytową, znaczy granią, górką. I o tyle tu jest fajnie i przyjemnie, to bardzo ciężko jest trafić w punkt przy tej widoczności, gdzie nie ma nawisu, a jest wjazd. Wydaje mi się, że ten punkt jest tutaj, przy tym garbie, natomiast pewności nie mam. No. Dlatego, no jak zawsze, z góry to wygląda inaczej niż z dołu. Tam jest chyba ten pierwszy, co widziałem, taki, ale no nie jestem pewny teraz. Pierwszy, to drugi by był tutaj dalej, a ja miałem trzeci i czwarty, czyli no wydaje mi się, że tu. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy to jeszcze z drona. Trochę jest wiatr, nie wiem czy on da radę, ale nie jest jeszcze taki tragiczny. Podlecimy, znawigujemy to i zobaczymy jeszcze, czy to się da zjechać, czy się nie da, czy sobie wymyśliłem coś ponad moje możliwości. Znaczy możliwości są do zjazdu tego, bo to było widać, że to jest ok, natomiast no dostać się tam to jest inna kwestia, nie? Dobra, piękne widoczki, idziemy dalej. Skal synge med
prawo, koleja, w lewo już będzie wszystko w porządku. Straszna skorupa, ale dobra, damy radę. O kurwa, to już prawie wypiął. Dobra, jednak będzie ześlizg. Za duży pion jest i za dużo ruchu. Dalej nagrywasz, co? No to przynajmniej wiem, że tobie nic nie jest. No dobra. Uff. No i co, wracamy. Trochę takie kijowe zakończenie tego filmu. Bardzo dobrze, wszyscy są scali i Wszyscy, znowu lecimy w piątek! Albo w czwartek! wszyscy są cali i zdrowi, ucierpiało tylko ego. Dokładnie. No troszeczkę plecak tam poharatałem, więc no... Dron nie dał rady tego nagrać, za mocny był wiatr, może to i lepiej. A reszta ekipy nie umie latać dronem. No, reszta ekipy nie chciała mnie nagrać ani latać dronem, więc tak jest jak jest. Czasem droga powrotna już przez Valdres Flyja. Bardzo ładna, widokowa. Już ujechaliśmy, oj, 2,5 godziny? 2? No już jedziemy, dość długo jedziemy. Mamy piękne widoczki. No i tak na zakończenie tego filmu, no to kurde, bo nawet kamerkę mi oderwało z kasku. To już nawet nie nagrałem tego zjazdu później, taka kołomyja. Ale może nie wiem, Bartek jak tam nagrywał, to może coś tam bym od niego pożyczył. A, szkoda może. No nic. Było jak było. Jotuny sprawdzone. Linia chyba najtrudniejsza w moim życiu jak na razie sobie wybrałem. Może nie najtrudniejsza, no ale jeśli brać pod uwagę jakie warunki tam były na niej, no to tak, no miałem duże problemy. No ogólnie góra ciekawa, ale ja bym tam już chyba nie poszedł, bo normalnie w górę i w dół, i w górę i w dół, i w górę i w dół, to takie chodzenie, to takie, no. No, teraz się zastanów dobrze, co chcesz powiedzieć. Widzicie, jakie fajnie tutaj sezon na motocykle ruszył. I jeszcze jest zimowy sezon. No, jeszcze jest zimowy, ale to nie znaczy, że nie można motorem sobie tutaj polatać. Dużo ludzi jeździ tą drogą, bo jest piękna, widokowa droga. No, co wam tu mam więcej mówić? No nie wiem, musicie przyjechać, zobaczyć, no, zapłacić A jak? i was weźmiemy, nie? I ciasto zrobić. O, ciasto trzeba zrobić, tak. Kawy. Sernik najlepiej, nie? Sernik bez rodzynek. Rodzynek.
Kiełbasę z Polski trzeba przywieźć, bo ta tutaj to jest niedobra. Tam mnie brzuch bolał ostatnio po tej kiełbasie, tej wtedy co kupiliśmy tą z tego, z renifera to była, nie? Masakra. To stary renifer. Stary renifer, no może był stary. No, tymczasem niedługo będziemy co? W Bejtostolem czy jeszcze kawałeczek? Kawałek jeszcze. Bo jeszcze nawet nie przejechaliśmy Płaskowyżu, nie? No właśnie. No tutaj na Płaskowyżu i tutaj to malutko śniegu, ale jeziorka piękne, nie? Norweskie tutaj klimaty. Dobra, nie będę się tu więcej dużo rozgadywał. Wszyscy widzieli już Norwegię na obrazkach, więc co tutaj dużo więcej dokładać. No. Do następnego. Mam nadzieję, że będą lepsze zjazdy wtedy. Bo na razie to jestem niepocieszony. Yo! Zenek, dasz mi suba? Pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.